No dobra, lecimy dalej, skoro już wiemy, że cierpliwość jest fundamentem, to musimy zrozumieć jeszcze jedną ważną rzecz. Dlaczego większość ludzi odpada po drodze? Serio. 9 na 10 osób nie wytrzymuje. I teraz zobaczymy, z czego to wynika. Dlaczego tempo ma znaczenie? Jedną z największych pułapek dzisiejszych czasów jest porównywanie się do innych. Patrzymy na kogoś, myślimy, on już w tym wieku ma to i to, a ja nie mam nic. To jest mega toksyczne podejście, bo każdy ma swoje tempo. Wyobraź sobie dwóch biegaczy. Jeden biegnie szybciej na początku, ale pada po kilku kilometrach. Drugi biegnie wolniej, ale konsekwentnie. I to on dociera do mety. Tak samo jest w życiu. Tempo ma znaczenie, ale nie chodzi o to, żeby być najszybszym. Chodzi o to, żeby być wystarczająco konsekwentnym, żeby dobiec. Sukcesu nie da się zmierzyć cudzym zegarkiem. Jeden otworzy firmę w wieku 20 lat i zarobi miliony. Inny znajdzie swoją pasję dopiero po 40 latach. I obie historie są okej. Najważniejsze, żebyś nie dało sobie wmówić, że jesteś spóźniony. Bo dopóki żyjesz, dopóty masz czas. Widzisz tempo, to trochę jak muzyka. Jedni grają szybkie techno, inni spokojnie jazz. Ale każdy ma swoją melodię. Twoim zdaniem nie jest kopiować cudze tempo, tylko znaleźć swoje i się go trzymać. Dlatego cierpliwość idzie w parze z akceptacją. Bo jak tylko przestajesz gonić cudze tempo i zaczynasz biec swoim, nagle życie staje się prostsze. I sukces przestaje być presją, a staje się naturalnym skutkiem twojej drogi. Codzienna konsekwencja kontra wielkie zrywy. Jest taki mit, że sukces robi się jednym wielkim strzałem, że nagle zrobisz coś ogromnego i to cię wyniesie na szczyt. Prawda jest taka, że w 99% przypadków działa zupełnie coś odwrotnego. Sukces buduje się z małych, codziennych rzeczy. Wyobraź sobie siłownię. Jeśli pójdziesz raz w boku i zrobisz trening życia 2 godziny do upadłego, to nic ci to nie da. Będziesz miał zakwasy i frustrację. Ale jeśli chodzisz 3 razy w tygodniu, po godzinie, przez rok, zmienia się twoje ciało, twoje zdrowie, twoje życie. To jest moc konsekwencji. Tak samo w biznesie, na YouTube, nauce języka. Nie wygrywają ci, którzy raz na pół roku zarobią w picki zryw. Wygrywają ci, którzy codziennie dokładają małą cegiełkę. Bo konsekwencja się kumuluje. Więc jeśli masz gorszy dzień i zrobisz tylko 10% tego, co zwykle, i tak jesteś o krok dalej niż wczoraj. A teraz zastanów się, ilu ludzi zaczyna z entuzjazmem, a potem odpada po tygodniu. To trochę jak z postanowieniami noworocznymi. Styczeń pełen energii, w lutym siłownie znowu puste. Właśnie dlatego sukces wymaga cierpliwości. Trzeba umieć robić rzeczy nie tylko wtedy, kiedy ci się chce, ale przede wszystkim wtedy, kiedy ci się nie chce. To codzienne kroki, niewielkie zrywy prowadzą cię do celu. Dlaczego warto pokochać proces? Większość ludzi patrzy tylko na cel. Jak będę mieć milion, to będę szczęśliwy. Jak schudnę 20 kilo, to w końcu będę się czuł dobrze. Jak zdobędę 1000 słów, to poczuję, że ma to sens. Ale problem w tym, że kiedy skupiasz się tylko na celu, droga staje się męczarnią. Prawdziwy sekret jest taki: trzeba nauczyć się kochać proces. Bo jeśli lubisz samą drogę, nagrywanie filmów, ćwiczenie, pisanie, uczenie się, to cel jest tylko naturalnym skutkiem ubocznym. To tak jak w podróży. Jeśli jedziesz tylko po to, żeby być w hotelu na końcu, cała podróż jest frustrująca. Ale jeśli cieszysz się widoczkami po drodze, rozmowami, przygodami, to każdy kilometr daje ci frajdę. Pokochać proces oznacza nauczyć się czerpać satysfakcję z małych kroków. Z tego, że dziś nagrałeś film, nawet jeśli obejrzy go 5 osób. Z tego, że nauczyłeś się jednego nowego słówka. Z tego, że zrobiłeś jeden lepszy montaż niż ostatnio. To są małe zwycięstwa, które sprawiają, że droga staje się czymś więcej niż tylko czekaniem na nagrodę. I teraz najważniejsze. Jeśli pokochasz proces, nie będziesz miał problemu z cierpliwością, bo cierpliwość nie będzie już czekaniem na koniec, tylko po prostu naturalnym przeżywaniem drogi. Czas kontra social media. Powiedzmy to wprost. Żyjemy w czasach instant. Wszystko ma być tu i teraz. Chcesz jedzenia? Klikasz w aplikację, za 20 minut masz pod drzwiami. Chcesz rozrywki? Grasz TikToka, masz takich filmików w 5 minut. Chcesz nową rzecz? Kupujesz online i jutro jest u ciebie. I właśnie dlatego cierpliwość jest dziś tak trudna. Bo świat uczy nas, że wszystko da się przyspieszyć. Problem w tym, że prawdziwy rozwój, ten głęboki, życiowy,
Nie ma opcji Express Delivery. Nie da się nauczyć języka w dzień. Nie da się zbudować silnego biznesu w miesiąc. Nie da się zdobyć zaufania ludzi w jeden dzień. Social media dodatkowo podsycają frustrację. Widzimy tylko highlighty, ludzie wrzucają sukcesy, nowy samochód, wymarzoną sylwetkę, wycieczki do egzotycznych miejsc i myślimy, kurczę, oni już to mają, a ja wciąż nic. Tylko, że nie widzimy setek godzin pracy za kulisami, nie widzimy, że zanim ktoś pokazał efekt, najpierw latami grindował w ciszy. Dlatego cierpliwość w świecie social mediów to trochę supermoc. To powiedzenie sobie, spoko, ja też tam dojdę, ale swoim tempem. To odłączenie się od presji porównań i powrót do podstaw. Małe kroki, dzień za dniem, zamiast pogoń za szybkim, instant sukcesem. Dlaczego wytrwałość to supermoc? Wyobraź sobie świat, w którym większość ludzi rezygnuje po pierwszych trudnościach. Tak naprawdę nie musisz być super inteligentny, super utalentowany, ani mieć niesamowitych znajomości, żeby dojść daleko. Wystarczy, że będziesz wytrwały, już jesteś w czołówce. Pomyśl, ilu ludzi startuje z biznesem, kanałem, nauką, ale odpada po tygodniu, miesiącu, pół roku. Zawsze to samo. Nie działa. Nie ma efektów. To nie dla mnie. A sukces często czeka tam, tuż za zakrętem, ale trzeba jeszcze trochę iść. Wytrwałość to nie tylko umiejętności nie poddawania się. To sztuka wstawania po każdym upadku. To mówienie, okej, nie wyszło, ale próbuję dalej. To świadomość, że porażki nie są końcem, tylko elementem drogi. I tu jest najlepsza część. Wytrwałość można trenować. Każdy moment zwątpienia, każdy ma doły, ale jeśli nauczysz się iść dalej mimo tego, stajesz się praktycznie nie do zatrzymania, bo nie da się przegrać, jeśli się nie rezygnuje. Dlatego cierpliwość, wytrwałość razem to prawdziwe supermoce i nie potrzebujesz peleryny ani laseru z oczu. Wystarczy, że będziesz robić swoje dzień po dniu. Dlaczego cierpliwość daje przewagę w pracy i biznesie? Wyobraź sobie dwie osoby, które zaczynają biznes. Pierwsza chce szybkiego efektu, od razu milionów, setek klientów, błyskawicznego sukcesu. Druga ma świadomość, że to maraton. Wie, że na początku będzie ciężko, że trzeba zainwestować czas i energię, że pierwsze zyski mogą być minimalne i zgadnij, kto ma większe szanse, żeby naprawdę coś osiągnąć. Ta druga osoba. Dlaczego? Bo biznes to gra cierpliwości. Klienci nie pojawiają się z dnia na dzień. Zaufanie buduje się długo. Sieć kontaktów tworzy się powoli. Nawet najlepsze pomysły potrzebują czasu, żeby dojrzeć. To samo w pracy. Jeśli wchodzisz do firmy i po miesiącu chcesz awansu, to raczej się rozczarujesz. Ale jeśli jesteś cierpliwy, uczysz się, rozumiesz umiejętności, pokazujesz, że można na tobie polegać, nagle okazuje się, że kiedy przyjdzie moment, to właśnie ty dostajesz szansę. Cierpliwość daje przewagę, bo większość ludzi się śpieszy, a w tym pośpiechu popełniają błędy, zniechęcają się, rezygnują. Ty, jeśli wytrwasz, przejmujesz pole. To trochę w wyścigu. Nie zawsze wygrywa najszybszy na starcie, tylko ten, kto potrafi biec najdłużej bez zatrzymywania się. Jak zbudować mentalność długodystansowca? Żeby naprawdę wykorzystać cierpliwość w życiu, trzeba zmienić podejście. Większość ludzi myśli krótkoterminowo, co będę mieć za tydzień, za miesiąc. Mentalność długodystansowca to myślenie, co będę mieć za rok, za 5 lat, za 10 lat i teraz. Wcale nie znaczy, że masz rezygnować z bieżących przyjemności. To znaczy, że nie mierzysz sukcesu w dniach, tylko w latach. Że rozumiesz, że porażka dziś nie ma znaczenia, jeśli patrzysz w perspektywie 10 lat. Jak to wytrenować? Po pierwsze, zacznij planować w dłuższych horyzontach. Nie tylko co zrobię jutro, ale gdzie chcę być za rok. Po drugie, naucz się cieszyć z małych kroków, bo to one tworzą duży efekt. Po trzecie, nie porównuj się do innych. Porównuj się do siebie sprzed miesiąca czy sprzed roku. Długodystansowiec wie, że meta jest daleko, ale zamiast się tym zniechęcać, traktuje to jak przygodę. Bo jeśli masz przed sobą długą drogę, to wiesz, że masz czas, żeby się nauczyć, poprawić, spróbować jeszcze raz. To jest ogromna wolność. Mentalność długodystansowca to recepta na spokój, bo nagle nie musisz gonić. Wiesz, że robisz swoje i to wystarczy. No i właśnie dlatego większość się poddaje, bo chcą wszystkiego szybko, a gdy pojawiają się przeszkody, to brakuje im cierpliwości. Ale teraz przechodzimy do najważniejszego pytania. Jak my możemy to wykorzystać?
Jak możemy się nauczyć cierpliwości konsekwencji, żeby wytrwać do końca? I to jest właśnie temat trzeciej części.